Hej, hej, witam serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Właśnie wychodzę z metra przy Times Square, także wokół mnie zaraz, a właściwie już jest kompletny chaos. Będę dzisiaj Wam opowiadać o najbardziej profesjonalnych aktorkach, z jakimi pracowałam na planach filmowych w Nowym Jorku. Pokażę Wam teraz, co tu się dzieje, bo jest po prostu chaos, jakich mało. Także dzisiaj skupię się na opowiadaniu, jakie aktorki bardzo mi zaimponowały swoim właśnie profesjonalizmem, przyszły na plan, wiedziały, co robią, znały swoje kwestie, były miłe dla ludzi wokół. Na tym się dzisiaj skupiam. Także z tego chaotycznego miejsca zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Statystka w Ameryce. Statystka w Ameryce. Zaczynam w takim razie moją historię. Nie będę tutaj wchodzić na Times Square, bo po prostu to, co się za mną dzieje, to absolutnie nie ma to sensu, żebym z selfie stickiem tam szła. Jak widzicie, jest upór ludzi, ale poprzechadzam się tędy tą okolicą, to przynajmniej będziecie mieli fajne widoczki. Przez chwilę będę Wam pokazywać, co się tutaj dzieje naprzeciwko mnie. Oczywiście jest też pełno sklepów z pamiątkami, ale jak przyjeżdżacie do Nowego Jorku, to unikajcie kupowania pamiątek w okolicach Times Square. Z prostego powodu są po prostu najdroższe. Po pamiątki możecie wybrać się na Chinatown, możecie pojechać na most brukliński. Tam jest taniej niż tutaj. Ale dobra, nie o tym dzisiejszy odcinek. Pozwólcie zatem, że przejdę do tematu. O ile mi się uda, bo tu jest jakaś budowa, to jest teraz bardzo głośno, ale zaraz to minę. A w ogóle jak tutaj są budowy, to przy okazji Wam pokażę. Jak tutaj są budowy, to są za takim zielonym płotem zawsze. Zawsze jest też okienko, w którym widać, co tam się dzieje. I tu jest opis tego, co tu będzie wybudowane. I to ma być hotel, który będzie wyglądał tak. Taka ciekawostka. Jeszcze zobaczmy przez okno, będzie widać, jak to budują. Tam teraz jakimś młotem dają. Dobra, przejdźmy do tematu. Pierwsza taka aktorka, która mi mega zaimponowała, że byłam w szoku, to była Michelle Pfeiffer. I o Michelle Pfeiffer mam... O, zgubiłam się, bo patrzyłam w dół na mikrofon. I o Michelle Pfeiffer zrobiłam oddzielny odcinek, który już ma ze 2 lata chyba, bo na Michelle Pfeiffer, jak ja dostałam pracę, no survivor, na na na. Michelle Pfeiffer, jak ja z nią pracowałam, to było wiele lat temu, jeszcze byłam bezzwiązkowcem, to chyba był 2015 i to była pierwsza taka aktorka, która faktycznie mi tak zaimponowała. Byłam jeszcze właśnie bezzwiązkowcem, więc trzeba było walczyć o każdą pracę. Mam o tym oddzielny odcinek, ale summa summarum, long story short, zmyśliłam, że znam się na włosach po to, żeby dostać pracę właśnie na planie z Michelle Pfeiffer, która, słuchajcie, przyszła. Jedna z 3 aktorek, które miały własnego ochroniarza, a właściwie nawet 2 ochroniarzy, takie wielkie byki z parasolkami, bo parasolkę rozkładają na ulicy i dzięki temu zasłaniają wszelkich jakichś paparazzi z ulicy, jakby chcieli zdjęcia robić, więc nie noszą parasolki tak, tylko tak, żeby zasłaniać tą gwiazdę. I przyjechała, była bardzo miła dla wszystkich, od razu poszła, 1-2 ujęcia i było po temacie, bo po prostu nie było nic, do czego ten reżyser mógłby się przyczepić. Ona doskonale znała całą sytuację, znała całą scenę, wiedziała, gdzie iść, wiedziała, co robić. No po prostu byłam w głębokim szoku, bo to był pierwsza moja styczność z taką aktorką, która wiedziała, co się dzieje. Także Michelle Pfeiffer, top of the top, 10 na 10.
I później też kolejną aktorką taką, która mi właśnie też zaimponowała w ten sposób, która też się pojawiła, była dla wszystkich miła i serdeczna, od razu przeszła do kręcenia swoich scen, dosłownie znała linijki wszystkich wokół, to była Scarlett Johansson. I Scarlett Johansson, słuchajcie, też ma swojego ochroniarza, też przyjechała ze swoim ochroniarzem, co nie jest właśnie, tak jak wam mówię, tylko 3 aktorki z tych wszystkich, które poznałam, tak miały. I ta trzecia też będzie na tej liście najbardziej profesjonalnych, mimo że jest uważana za osobę niemiłą, ale do niej dojdę. Najpierw Scarlett Johansson. Scarlett Johansson do wszystkich się uśmiecha, do wszystkich zagaduje, a przy okazji jak przychodzi już do kręcenia, to widać, że ludzie lubią z nią pracować. To jest trochę też tak, że jak już się pracuje w tej industrii filmowej, to szybko można zdobyć jakąś renomę. I to może być albo negatywna, albo pozytywna renoma. I na przykład takie znane osoby, które mają bardzo złą renomę do pracy z nimi, to jest Shia LaBeouf. Jego akurat nie poznałam, to nie wiem, czy faktycznie jest tak źle z nim, ale poznałam Edwarda Nortona i faktycznie na tym planie filmowym, na którym byłam z Edwardem Nortonem, też był problem. O tym też mam odcinek o najdziwniejszych zachowaniach gwiazd Hollywood, to tam was wysyłam. Wiecie co, przez chwilę będę wam pokazywać otoczenie, bo się tyle dzieje, że aż żal tego nie pokazać. Tylko mówię chaos, bo po prostu są teraz godziny szczytu i to jeszcze w samym centrum Manhattanu. Teraz jestem w takim tak zwanej Diamond District, dzielnicy diamentów. Po prostu jest mnóstwo tutaj sklepów z diamentami, z drogimi zegarkami. No i właśnie Scarlett Johansson też miała swoich ochroniarzy i była bardzo... Sorry, chciałam przejść tą stroną, ale pani mi skręciła. No i właśnie Scarlett Johansson też miała swoich ochroniarzy i była bardzo, bardzo profesjonalna. I kolejną taką aktorką, która faktycznie znała swoje linijki tekstu, więc nie da się powiedzieć, że nie była profesjonalna. Jedyne co, to była zamknięta na innych. Była tak bardzo na uboczu. Tu już jest trochę lżej, już trochę łatwiej, to mogę już teraz gadać do was. Kolejna była właśnie tak bardziej na uboczu, też miała swoich ochroniarzy i nie wchodziła w interakcje z innymi aktorami. Boże, jakie chaosy! Ten odcinek, nie wiem, czy coś mnie będzie słychać, ale mam nadzieję, że trochę mnie będzie jednak słychać przez te chaosy nowojorskie tutaj. I tą aktorką jest Jennifer Lopez. I o niej też opowiadałam w tym odcinku o najdziwniejszych zachowaniach gwiazd Hollywood, bo dla mnie to było akurat dziwne, że nie spędza czasu z innymi aktorami między scenami, tylko że jest zawsze taka sama, albo z ochroniarzem właśnie i przechodzi od razu po skończonej scenie, od razu przechodzi do swojej kanciapy i nie wchodzi w interakcję z tymi innymi ludźmi. Dla mnie to było dosyć dziwne, bo żadna inna gwiazda w ten sposób się nie zachowała. A już tych planów trochę przeszłam, więc pracowałam na wielu planach i wiele już tych aktorów poznałam. Znanych, bardzo znanych, mniej znanych, w ogóle nieznanych i nikt po prostu w ten sposób się nie zachowywał. Także to jest może taka ciekawostka, ale fakt faktem, że jest profesjonalna, że swoją pracę, za którą jej zapłacono, żeby zrobiła, żeby przyszła i wykonała, to faktycznie wykonała. Kolejna bardzo profesjonalna osoba, która prawdopodobnie jest trochę mniej znana w Polsce, ale tu jest bardzo znana, nazywa się Mariska Hargitay. To jest z takiego serialu Law and Order, czyli Prawo i Porządek, tak? I to jest taki serial, który już ma 20 parę sezonów i to się leci, leci, leci. To jest o tym, że jest jakaś zbrodnia, w każdym odcinku jest inna zbrodnia i przez ten odcinek jest właśnie dochodzenie na ten temat. I ona gra już w tym 20 parę lat, bo od pierwszego sezonu to jest główna postać tego serialu. I powiem wam, że za każdym razem ja pracowałam
no nie wiem, naście razy na tym serialu, bo przez tyle lat w jednym sezonie mogę jako statystka wystąpić kilkakrotnie, byleby nie w tym samym odcinku, więc jak skończą kręcić odcinek, to mogę się zgłaszać już jako statystka do innej roli na inny odcinek. Więc raz byłam, nie wiem, kelnerką, a w następnym Law and Order będę na przykład dziewczyną, która siedzi gdzieś na jakimś tarasie widokowym albo na jakiejś imprezie jest, prawda? No i z nią za każdym razem jak pracuję, ze wszystkimi zawsze żartuję. Jest po prostu duszą towarzystwa. Zawsze jakieś historie opowiada. Zawsze przy okazji zna swoje kwestie. Daje też często, reżyserowi daje jakieś uwagi i obserwacje na zasadzie, a trochę to nie ma sensu, że ona w tym momencie to mówi, ona to powinna powiedzieć trochę później, albo powinna już wyjść z tego samochodu, zanim to powie, a może tu się ustawmy. Takie daje sugestie, ale nie w taki chamski sposób, taki stanowczy, jak na przykład zrobił to Edward Norton na planie. Także to jest ta różnica, że ona też jest trochę taka bossy, ale w takim pozytywnym znaczeniu, także pomaga reżyserowi, a sama też kilka odcinków zresztą wyreżyserowała, także naprawdę zaimponowała mi, jeśli chodzi o swój profesjonalizm. Kolejną taką profesjonalną osobą, o której mam oddzielne story time, o tej mojej interakcji z nią, to jest Halle Berry. Jezus, jak ona jest piękna. Ja ją zawarłam w odcinku o najpiękniejszych aktorkach, z jakimi pracowałam, ale też zrobiłam oddzielne story time, bo też miałam z nią krótką interakcję. I jej profesjonalizm objawiał się tym, że była bardzo skupiona na swojej roli i że widać było takie przyszykowanie, bo ona grała bokserkę w tym filmie, w którym ja grałam, Bruce. I widać, że tak właśnie była wczuta w tą rolę, że ona czuła się tą bokserką. To jest świetna rzecz do pracy dla takiego reżysera, jeśli przychodzi i aktorka wie doskonale, jak wymówić swoje kwestie, jaki jest stan psychiczny tej postaci, którą gra, czyli wie od razu, jaką emocję zagrać. Jest dla wszystkich miła, bo to też jest ważne na planie. Z tymi ludźmi spędza się często miesiące. To jest 5. aleja. Właśnie doszłam do 5. alei, muszę przejść na drugą stronę. Czyli jedna z najdroższych ulic na świecie, jeśli chodzi o shopping. Ten taki duży kloc brązowy po prawej stronie to jest Trump Tower. A tu wszystkie sklepy. Idę w tamtą stronę. Także Halle Berry również mi po prostu zaimponowała i fajną miałam z nią interakcję, także wysyłam Was do tego odcinka Story Time. Kolejna taka osoba, która faktycznie pojawiła się na planie i wiedziała, co się dzieje, wiedziała, co ma robić, znała najlepiej swoje kwestie ze swoich koleżanek, które też się pojawiły na tym planie, to była Cynthia Nixon. Ona gra w Seksie w Wielkim Mieście. Ona później próbowała też startować bodajże na burmistrza miasta Nowy Jork i też jest lesbijką, takie ciekawostki z życia jej prywatnego. I jedna właśnie z głównych gwiazd, nie pamiętam jak ona się nazywa, nie wiem czy nie Miranda. Wiem, że z mężem się spotkali w połowie mostu bruklińskiego, żeby się pogodzić. To tyle wiem, bo to filmowa ciekawostka, ale niestety z Seksu w Wielkim Mieście nie oglądałam. I też ona się właśnie pojawiła na planie. Ja grałam w tej nowej części Seksu w Wielkim Mieście, Just Like That. Doskonale znała swoje kwestie, wiedziała, gdzie odłożyła kubek, w której ręce go trzymała, żeby później powtórzyć w ten sam sposób, żeby te sceny wyglądały podobnie. Także to było super, że kontrolowała sytuację, wiedziała doskonale, co się dzieje. Tutaj doszłam do takiego miejsca, które chcę Wam pokazać i celowo tędy poszłam.
Bo słuchajcie, tu jest hotel Roosevelt, który był w wielu filmach i był takim no dosyć słynnym hotelem z dużą ilością pokoi. I wiecie, co to się okazało tutaj? W czasie COVID zamknęli to i dali to bezdomnym. Każdy pokój był dla bezdomnych. A teraz to jest takie miejsce, w którym śpią imigranci. I ostatnio nasz burmistrz kłóci się jakby z rządem, by wysłać pomoc, że za dużo tych nielegalnych imigrantów przyjeżdża do Nowego Jorku i problem jest z tym, żeby znaleźć dla nich miejsce. Bo tutaj w tym hotelu jest prawie 1000 pokoi, natomiast tych imigrantów jest znacznie więcej i oni każdego dnia przyjeżdżają. I tutaj właśnie często pod tym hotelem ludzie siedzą oparci o ten budynek i czekają na miejsce w hotelu. Znaczy to już nie jest hotel, tak? Więc tam zaraz będę przechodzić, już widzę jakąś rodzinę też właśnie siedzącą przy chodniku. Taka wiecie, ciekawostka, jak już tu jestem. Tutaj pani próbuje złapać taksówkę, nie wiem, czy się jej uda. Nie udało się jej. Tu siedzą jacyś ludzie, ale nie wiem, czy to specjalnie, żeby tutaj czekać na miejsce, czy nie. Ale generalnie tak wygląda właśnie tutaj sytuacja przy tym hotelu, że często można na internecie znaleźć zdjęcia po prostu setek ludzi siedzących pod tymi murami, czekających na możliwość wejścia do środka. Tu jest ich chyba trochę więcej. Aż wysłali jakichś żołnierzy tutaj do pilnowania? Fajnie, że przy okazji pokażę Wam życie w tym mieście. I play basketball. Tutaj za mną jest dużo tych właśnie imigrantów, wydaje mi się. Jakieś takie obce języki słyszałam. Kolejna taka aktorka, to polecę stereotypowo, bo jest uznawana za najlepszą aktorkę na świecie. I dla mnie to nie jest ściema. W sensie naprawdę była genialna. Muszę tam przejść, czekajcie. Sorry. Dla mnie była genialna i wiem, że to stereotypem polecę, bo pewnie wiedząc, że będzie na planie, z góry zakładałam, że będzie genialna. Jak ją zobaczyłam, to zakładałam, że będzie genialna, więc szoku nie było. Szok było tyle, żeby ją zobaczyć na żywo, ale mogłam się spodziewać, że będzie faktycznie genialna. Mianowicie, kto jest najlepszą aktorką na świecie? Oczywiście pani Meryl Streep. Jak pracowałam, mam odcinek o tej pracy na tym planie filmowym, bo to był plan filmowy Spielberga, ale ja muszę kontynuować tą opowieść, pokazując Wam ten budynek przede mną. Jak pięknie teraz światło zaczyna zachodzić słońce. Jest tak prawie 6, więc jest pięknie. No i Meryl Streep faktycznie jak tylko się pojawiła na planie, to po prostu rozwaliła system. Ludzie za nie mówili. Miała taką prezencję,
I też to jest ważne, że właśnie była dla wszystkich miła. I jakby nie było, jakby to nazwać, nie było takiej traktowania ludzi z wyższością. Wszyscy byli na równi, wszyscy mogli tak samo do niej zagadać, ona do wszystkich zagadywała. Nieważne, co robisz na planie, czy czyścisz kamerę, czy trzymasz tą kamerę, czy podajesz obiad, ona po prostu była dla wszystkich miła. Taka dobra, po prostu widać dobra, ciepła osoba. To było naprawdę super, żeby ją zobaczyć na żywo. Mam jeszcze tutaj na liście parę osób, tylko zerknę, żeby sobie przypomnieć, o kim jeszcze chciałam powiedzieć. I jeszcze mam na koniec dwie aktorki, o których chciałam opowiedzieć. Pierwsza to jest Christine Baranski. Ona ma korzenie polskie. Ona grała w serialu The Good Fight. I mam też oddzielny odcinek Storytime o mojej interakcji z nią. Bo fajnie, bo zagadałam, że Polka, że super, że Polakom też się udaje w świecie i tak dalej, wiadomo. Także o tym też mam oddzielny odcinek Storytime, to na niego zapraszam. I ona też właśnie była taka konkretna, zadawała pytania reżyserowi, czekała na podpowiedzi, ale też sama coś zaproponowała. Jak mówię, najbardziej profesjonalna aktorka, to chodzi o taką osobę bezproblemową, która przychodzi do pracy, wie, co ma robić, nie wywyższa się, do wszystkich się uśmiecha, nie ma żadnych humorów, nie ma żadnych... Ojej, jak mi teraz poleciały tutaj te gołębie. Nie ma żadnych pretensji do nikogo, po prostu jest gotowa do pracy i wie, jak pracować. To tak właśnie moim zdaniem to są właśnie profesjonalistki, profesjonalne aktorki. Zanim Wam powiem o tej ostatniej aktorce, którą mam na liście, to zobaczcie proszę, jak pięknie wygląda tutaj Grand Central. A w tle budynek Chryslera. Staram się tutaj światło złapać, ale trochę słabo. Na zdjęciu to chyba lepiej wygląda. Ale patrzcie, ile tutaj ludzi. A ja muszę przejść na drugą stronę. Słuchajcie, przyszedł czas na ostatnią aktorkę na liście. I tą ostatnią aktorką, o której chcę dzisiaj Wam wspomnieć z tego pięknego miejsca, jest nikt inny jak Anne Hathaway. Anne Hathaway, ja z nią pracowałam na planie serialu We Crashed o firmie WeWork. Zapomniałam, jak przetłumaczyli to na polski ten serial, ale tu Wam napiszę. To był taki serial, który opowiadał właśnie o tej firmie WeWork, jak z wielkiej korporacji z możliwościami, jak po prostu praktycznie zbankrutowali. I ona tam grała z Jaredem Leto, grała główną bohaterkę, bo żonę tego głównego właściciela. Teraz tutaj przejdę. Słuchajcie, jest taki chaos, że ja tutaj muszę między ludźmi zmykać. I ona pracowała w ciężkich warunkach de facto, bo Jared Leto, który z nią pracował, też zawarłam tą historię w dziwnych zachowaniach gwiazd Hollywood. Znaczy dziwne, nie dziwne, po prostu on robi method acting, czyli wczuwa się w postać. Jego postać w tym serialu to rozkojarzony all over the place chłopak z Izraela, więc miał akcent i ciężko było się jemu skupić, bo miał trochę takie ADHD w tym serialu. I taki też był Jared Leto, jak z nią grał. A ona zawsze nawet nie próbowała z nim rozmawiać. Oni tak de facto nigdy ze sobą nie rozmawiali, jako Jared i jako Anne Hathaway. Zawsze on był w tej postaci, więc dla mnie ma ekstra punkty po prostu za możliwość pracy w takich warunkach. Bo no,
Nawet była taka, wywiad z nią kiedyś był, to ona mówi, że poznała Jareda Leto dopiero po tym, jak skończyli kręcić ten serial. Co jest dziwne, bo grała jego żonę, tam go całuje w tym serialu, przytula i tak dalej, a de facto nawet nie znała tego człowieka, bo znała postać, którą on wykreował, którą cały czas był przez 3 miesiące. No nic, ale była po prostu zawsze profesjonalna, znała swoje kwestie i dorobiła taką dobrą minę do złej gry, bo ewidentnie to było dla niej dziwne i niekomfortowe. Po prostu było widać na jej twarzy, że nie czuje się mega komfortowo z tym, że gra z kolesiem, którego nie zna, że gra z innym człowiekiem niż z Jaredem Leto, bo grała z tym Adamem, tak? Taki piękny, jest piękna ta góra na Portyk Grand Central, tam jest zegar Tiffany'ego za $10 milionów. No nic, taka ciekawostka na koniec. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka kolejnego z serii Statystka w Ameryce. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i w niedzielę jak zawsze szybkie story time. W linku w opisie tego odcinka zostawiam linki do innych odcinków, o których wspominałam, także jak macie ochotę sobie wrócić, zobaczyć właśnie czy najpiękniejsze aktorki, czy najdziwniejsze zachowania, czy jakiś story time, to znajdziecie wszystkie linki tutaj w opisie. Dzięki wielkie za spędzenie ze mną czasu i pozdrawiam z serca Manhattanu. Na razie, pa!